22 czerwca 1996 roku id Software, legendarny deweloper słynący z Wolfensteina 3D i Dooma, który w zasadzie wymyślił gatunek FPS-ów, wydaje kolejną grę. Quake, który ukazuje się na pecety. Choć nie była to pierwsza gra, która wykorzystywała poligonalne postacie, bo przed nią był Terminator Future Shock, to i tak zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier wideo. John Romero przyznał, że do stworzenia świata 3D zainspirował go Virtua Fighter ze swoimi trójwymiarowymi postaciami. Głównym programistą był John Carmack, który pracował nad autorskim silnikiem i implementacją sieciową do gry. W końcu po perturbacjach i pomysłach, aby zrobić grę RPG, Quake wyszedł na światło dzienne w formie, jaką znamy do dziś. Była to jedna z najbardziej zaawansowanych gier w swoim czasie i wymagała potężnego sprzętu do płynnego działania w wyższych rozdzielczościach, gdyż początkowo Quake nie obsługiwał akceleracji 3D. Mania Quake'a ruszyła pełną parą, niezliczone ilości mapek, modów i w końcu patch dodający obsługę kart z akceleratorami sprawił, że popularność gry rosła w gigantycznym tempie. Niestety tylko gracze PC-towi mogli dowoli szaleć w Quake'u. id Software w zasadzie uważał, że konwersja gry na konsolę PlayStation i Sega Saturn jest niemożliwa. Pewnie mieli rację, gdyby nie fakt, że na znacznie słabszą konsolę Segi powstał port Quake'a, który nawet pod pewnymi względami przewyższał podstawową wersję PC-tową. Oto historia gry, która nie powinna powstać, gdyż nie miała prawa działać. Jednak na przekór wszystkiemu okazało się, że można. Oto historia gry Quake na Sega Saturn. W tamtych czasach Sega Saturn była koszmarna w programowaniu. Sam Yu Suzuki kiedyś przyznał, że jedynie 1% deweloperów będzie w stanie okiełznać maszynę i zrobić użytek z jej 8 procesorów. O ile deweloperzy first party rodzili sobie całkiem nieźle i gry od Segi wyglądały i działały porządnie, to cała reszta, cóż, była pozostawiona sama sobie. I tutaj pojawia się Lobotomy Software, firma, która powstała w 1993 roku. Jej kreatywna część pochodziła z Nintendo, natomiast programistyczna Manley & Associates, z którego nic ciekawego i wartego zapamiętania nie wyszło. Pierwszą grą dewelopera był Power Slave, znany także jako Exhumed, wydany na Saturna, PC i PlayStation. Gra robiła wrażenie, szczególnie gdy patrzyło się na wykorzystany silnik. O ile w wersjach na komputery osobiste wykorzystano do stworzenia popularny Build Engine od 3D Realms, ten sam, na którym szalał Duke Nukem 3D, Blood czy Shadow Warrior, o tyle w wersji na konsolę nie można było wykorzystać builda z racji słabszych komponentów. Było to dość ciekawe, bo build jedną nogą był nadal w epoce 2D. Wykorzystywał technikę raycastingu znaną jeszcze z czasów Wolfensteina 3D, a jednak konsole nie mogły sobie z nim poradzić. I tutaj wchodzi na scenę Ezra Dreisbach, który postanowił dla potrzeb konsol stworzyć autorski silnik nazwany później Slave Driver. Zaskakujące w nim było to, że zamiast raycastingowego przestarzałego builda, którego konsole nie mogły obsłużyć, stworzył silnik w pełnym 3D, który bez problemu działał na konsolach, a przy tym dorzucał kolorowe, dynamiczne oświetlenie. Będzie to ważne w dalszej części tekstu. Lobotomy wzięło się do roboty i Power Slave pojawił się na konsolach w formie, która przewyższała wersję PC-tową na silniku Build. Oczywiście ani PlayStation, ani Saturn nie mogły konkurować z rozdzielczością i płynnością PC-ów, ale gra i tak robiła potężne wrażenie, przy czym warto nadmienić, że Power Slave najbardziej okazale prezentuje się na Saturnie. Nawet wersja na PlayStation wyglądała gorzej i doczekała się wielu cięć w grafice względem konsoli Segi. Pierwszy krok został wykonany, jednak popularność Quake'a postawiła Lobotomy przed ciekawym pytaniem. Czy dałoby radę przenieść grę id Software na konsolę? Wydawało się to absurdem. W przypadku Build silnik był już przestarzały, a i tak nie dało się go zaimplementować na konsoli, a co dopiero silnik id Tech z nowatorskimi rozwiązaniami, jak całkowicie trójwymiarowe postacie. Plan był ambitny, ale trzeba było przekonać do niego Carmacka, który nie wierzył, że przeniesienie jego gry na sprzętowo lichutkie konsole było możliwe. A jeśli John Carmack tak uważał, to w zasadzie wiedział, o czym mówi. Miał ku temu myśleniu pewne podstawy. Porty Quake'a były na konsole już w developmencie, jednak twórcy, którzy otrzymali kod źródłowy od id Software, zabrali się do niego źle. Próbowali po prostu zrobić konwersję, co niestety, jak przewidywał Carmack, było niemożliwe. Lobotomy postanowiło pokazać id Software Power Slave'a i zarazem potwierdzić, że Quake na PlayStation, jak i Saturna
Jest możliwy. Carmackowi się spodobało wszelkie dotychczasowe prace nad portem Quake'a, a warto wspomnieć, że wyłożyło się na nim 5 wcześniejszych deweloperów, zostały przekazane Lobotomii, co niestety będzie też ich gwoździem do trumny. Tymczasem praca nad konwersjami ruszyła z kopyta. Od razu postanowiono przełożyć Quake'a na silnik Slave Driver. Było to jedynym sensownym rozwiązaniem. Warto wspomnieć, że poprzednia gra wciąż korzystała z przeciwników 2D, jednak w przypadku Quake'a o takim ustępstwie nie mogło być mowy. Postacie musiały być zbudowane z poligonów, inaczej to nie byłby Quake. Przy użyciu własnego narzędzia nazwanego Brew z ogromną dbałością o detale zbudowano od nowa każdy z poziomów na silniku Slave. Oczywiście pewne rozwiązania musiały być wdrożone, aby w ogóle to miało możliwość działania na konsoli. Twórcy w wielu miejscach sztucznie obniżali zasięg widzenia, budując ściany, przez co konsola nie musiała renderować na przykład długiego korytarza, a tylko obraz do ściany i potem od ściany dalej. To pomysłowe rozwiązanie, które w grze w zasadzie jest niewidoczne, jeśli nie znasz idealnie map z Quake'a, nawet tego nie zauważysz. Pamiętajmy, że ograniczenie widoczności było często stosowane w pierwszych grach na PlayStation i Saturna. Od razu przychodzi mi na myśl Silent Hill, gdzie mgła miała w zasadzie maskować rysowanie świata zaledwie kilka metrów przed bohaterem. W bardzo podobny sposób działały ściany w Quake'u. Warto wspomnieć, że na przykład legendarny, sekretny poziom Ziggernaut Vertigo został wykasowany z portu na Saturna z powodu zbyt dużych przestrzeni, których konsola nie mogła przeliczyć. Zamiast tego dorzucono 4 ekstra poziomy dostępne wyłącznie na konsoli od Segi. Równocześnie trwały prace nad konwersją na PlayStation. Różnica w płynności była spora. Jak wspomina Ezra, tam gdzie gra na konsoli Sony działała w 30 ramkach, Saturn wyciskał 20. Będzie to niestety sporą bolączką portu na Segę, który będzie działał bardzo niestabilnie, a ilość klatek w zasadzie będzie spadała nawet do 10. Niestety konsola Sony nigdy nie doczeka się portu Quake'a, gdyż Lobotomii wcześniej zakończy swoją działalność. Wracając do wersji na Saturna, wspomniałem, że była lepsza niż pierwsza wersja na PC-ty. I tak było. Ezra wycisnął wszystko z silnika Slave, przez co Quake doczekał się kolorowego, dynamicznego oświetlenia. Coś, co pojawi się dopiero przy GL Quake'u obsługującym akcelerację 3D. Był to nie lada wyczyn i pokazywał, jak genialny był silnik Ezry. Dla porównania można przytoczyć tutaj wersję gry Doom na Saturna, która była wyjątkowo podła i brzydka. Jednakże problemem Saturna było to, że nie obsługiwał przezroczystości. Zamiast tego stosowano tzw. dithering, gdzie elementy przezroczyste lub półprzezroczyste wyglądały, jakby były zbudowane z kropek. Wspominam oczywiście o tym, gdyż w Quake'u występowała woda. Aby nie stosować tego brzydkiego efektu, ta została zastąpiona zwykłą niebieską teksturą, co w sumie nie było krokiem wstecz w stosunku do wersji PC, gdzie woda wyglądała podobnie. Dopiero GL Quake doda półprzezroczystą ciecz. Twórcy również dodali charakterystyczne przechylanie głowy podczas skręcania. Tego elementu też brakowało na PC-tach. Była to kosmetyka, ale wpływała na imersję i dorzucała bardziej realistyczny efekt. Oczywiście pod nóż wyleciał cały tryb multiplayer, który był w zasadzie głównym mięsem Quake'a. Tryb singlowy był, no cóż, taki sobie. Gra zdawała się być też wolniejsza, bardziej ociężała, widać było cięcia w animacji przeciwników, jednak nadrabiała to bardzo zbliżonym oteksturowaniem i oświetleniem. Również sterowanie nie należało do wygodnych, o ile na PC granie klawiaturą i myszą w zasadzie podchodziło już pod standard, pad do Saturna wciąż działał na zwykłym krzyżaku. Do gier FPS nadawał się, tak sobie. Jasne, można było się przyzwyczaić, jednak nie było mowy o precyzji znanej z komputerów osobistych, dlatego Lobotomii wprowadziło auto-aiming. Twórcy też nie litowali się nad właścicielami Saturna. Gra w trybie easy była sporo trudniejsza niż ta znana z PC-ów. Było o wiele więcej przeciwników, co w połączeniu z trudnym sterowaniem Quake stanowił nie lada wyzwanie dla przeciętnego gracza. Nawet pierwszy boss był o wiele trudniejszy. Na PC wystarczyło tylko raz go razić prądem na najłatwiejszym poziomie. Na Saturnie sekwencję trzeba było powtarzać aż 3 razy. Ginęło się często, niestety nie można było zrobić zapisu w każdym miejscu, a tylko po ukończonym poziomie, co niestety miejscami powodowało napady białej gorączki. Przykładem może to być ostatni poziom 3. epizodu, gdzie boss jest na końcu etapu jako ostatni przeciwnik. W przypadku śmierci trzeba było poziom powtarzać od nowa i od nowa.
Lobotomii dokonało niemożliwego. Na słabszą konsolę, wciąż stojącą jedną nogą w erze 2D, stworzono Quake'a, który miał nawet lepszą oprawę niż wersja na pecety. Gra może nie zachwycała płynnością, ale dała posmakować graczom konsolowym najbardziej zaawansowanej na swoje czasy strzelaniny 3D, ze wszystkimi niemal graficznymi feature'ami. To robiło wrażenie. I wbrew pozorom nie był to tylko słabszy klon Quake'a. Gra miała idealnie skopiowany klimat gry z pecetów. Do tego poziom trudności, który wymagał nielichego opanowania niewygodnego pada. Quake na Saturna był naprawdę dobry, czego nie można było powiedzieć o wydanym wcześniej hałowatym Doomie. Jeśli chodzi o PlayStation, gracze na otarcie łez dostaną konwersję części drugiej, która była również wyjątkowo dobra. A co dalej było z Lobotomii? Cóż, kolejną i zarazem ostatnią grą studia będzie port Duke Nukem 3D. Jak się zapewne domyślacie, nie powstał on na silniku Build, ale ponownie na autorskim Driver Engine, który oferował prawdziwe 3D. I tak, podobnie jak Quake, Duke w niektórych aspektach oferował więcej niż wersja pecetowa, ale to już inna historia. Shake it, baby.